Witajcie! Dzisiaj zabieram Was do Kowar, małego i malowniczego miasteczka u stóp Karkonoszy. Miasto znajduje się kilkanaście kilometrów od Jeleniej Góry, więc szybko dojedziemy. Pierwsze wzmianki o Kowarach pochodzą z połowy XII wieku. Przez długi czas była tutaj wydobywana ruda żelaza. Miasto jest znane z fabryki dywanów, niestety już zamkniętej. Mniej znane z wydobycia uranu dla Niemiec, a powodnie dla ZSRR. A całkowicie nieznane z tego, że tutaj urodziłem się ja. No dobra, to tyle jeśli chodzi o wstęp. Zaczynamy! No i dojechaliśmy do miejsca atrakcji dzisiejszego odcinka. Zobaczmy, czy to ładnie widać. Jest to Muzeum Sentymentów. Sentymentów z czasów PRL-u, Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, kiedy naszym pięknym kraju rządził socjalizm i bratnia pomoc ze Związku Radzieckiego, którego na szczęście już nie ma. To wchodzimy do środka. Ja się tylko jeszcze oporządzę, sprawdzę wszystko, czy mam do nagrywania, także zaraz zaczynamy. Ok, więc jesteśmy za linią wroga. Zaraz zobaczycie, jak się kiedyś mieszkało w naszym pięknym, cudownym i mlekiem i kawą płynącym kraju. Zobaczcie, tego się nie da zobaczyć. Taka zastawa, albo telewizor miniaturowy. Tutaj na przykład jest, zaznaczamy skąd jesteśmy. Praga, widać z Czech, Niemcy, Rosja, wszystko. Z Warszawy niestety jest całkiem sporo. Widzę, że tutaj Szczecin, morze całe. Zobaczcie. Swego czasu takie właśnie pamiątki, jak jeździłem do Niemiec na kolonie, na obozy, właśnie takimi się wymienialiśmy z innymi członkami obozów, z Niemcami, z Czechami. O, sekretariat. Tak, wyobraźcie sobie, że tak wyglądały sekretariaty na przykład w szkołach, w zakładach pracy, maszyna do pisania, dziurkacz, którym spokojnie można było kogoś zabić. Następne dziurkacze, no zobaczę już. O kurde, to jest ciężkie, naprawdę jest ciężkie. Godło państwowe. Teraz mamy złote pazurki i koronę. Poradnia kardiologiczna, trwa badanie. Czy? Nie, ja myślałem, że raziło się prądem, a to chyba jest dla okulisty. Stolik dentystyczny. Tutaj zawsze była wódka. Nie no, żartuję, wódki tam nie było. Mam się coś innego. Zobaczcie, strzykawka. Jaka strzykawka. Gabinet taki lekarski, waga. Od razu można było zmierzyć się wysokością. Rentgen. Kozetka. To jest chyba autoklaw. No. Taki stary autoklaw. O, zobaczcie, jaki fajny Ex Libris.
Wow. No nie jest skąd ten klęcznik, ale cyk, 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 cyk. Jejciu. Nie wiecie o tym, ale kiedyś, żeby na przykład kupić mięso, tu jest 600 gram na górze, o, w tym miejscu, trzeba było mieć taką karteczkę podpisaną i z tą karteczką szło się do sklepu, pani ucinała tam kawałek i dawała na przykład 600 gram mięsa. Inaczej się nie dostało, chyba że na czarnym rynku. Barek, wódeczki wszystkie. Sprzęt dla DJ-a. O la 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 la. Muzeum Sentymentów. No, nowy z prefabrykatów. Pani chyba ma wąsa. Albo tak wygląda. Farba do włosów. Chłopiec czy dziewczynka? Zjazd PZPR, Polski PPR, a przepraszam. Polskiej Partii Robotniczej. O. W Rodezji, gdzie ćwierćmilionowa biała mniejszość uzurpuje sobie prawo do dyskryminacji 5 milionów czarnych Afrykańczyków. Mare miasto Inków. Machu Picchu, to wszystko. Bardzo ciekawe fajne rzeczy. O! I nagość jest i nagość. Słuchajcie, jest tu jedno pomieszczenie takie dla dorosłych. Zresztą chyba nawet jest następne. Rozbieralnia. Tylko dla dorosłych. O, jest zamknięte. Ale byłem tam. I powiem wam, że to trzeba zobaczyć. Naprawdę. Zresztą tutaj wszystko za nie mówiłem. Naprawdę za nie mówiłem. Musicie to zobaczyć. Tak wyglądał prawdopodobnie pokój starszego pokolenia. Nie moich rodziców, ale przypuśćmy, że na przykład moich dziadków. Chociaż moja mama też ma takie obrazy, stare fotografie swoich dziadków, swoich rodziców, swoje ze ślubu. O, idziemy do kuchni. Szafki. Piec koza, na którym można było robić wszystko. Wiecie co, ja tak milczę, dlatego że uzmysławiam sobie jaki skok zrobiliśmy przez te kilkanaście, kilkadziesiąt lat. Ogromny.
ogromny. Ja się zastanawiam, co będzie na przykład za 20 lat, jeżeli oczywiście okaże się, że nie będzie jakichś kataklizmów, nie zrujnujemy do końca naszej planety. Jak to będzie wyglądało? Jak ludzie za 20 lat będą patrzeć na nasze, jakby nie patrzeć, jakieś tam nowoczesne sprzęty. Tam, tam, tam. O, a tak na przykład mógł wyglądać pokój naszych rodziców, moich rodziców. Meblościanka, czyli meble na całą ścianę. O, nominały. Kiedyś 10 zł, 100 zł, 10 tysięcy, 50 tysięcy. Jakieś legitymacje, bilety. $2. $2. To są amerykańskie dolary, którymi można płacić było tylko i wyłącznie w sklepach takich specjalnych, które sprowadzały. Na zachodzie nie miały żadnej wartości. No, widzieliśmy pokój dziadków. I ta już ciotka jest. Elementarnie. Ojej. Kelly Family. Co, przejdziemy do następnego pokoju, później tutaj wrócimy. Dobra, więc wiecie co, jesteśmy w takim specjalistycznym pokoju. Pewnie już wiecie, co to jest za pokój. Jest to pokój fotografa, warsztat, ciemnia. No tutaj jest wszystko teraz jasne, ale zdajcie sobie sprawę, że kiedyś zdjęcia robiono na takich kliszach? Na czymś takim? Ja to akurat doskonale pamiętam, bo mój ojciec na przykład robił czarno-białe zdjęcia. Później kupował w takich paczkach papier. Były odczynniki chemiczne. Był rzutnik. O. Wyciągało się kasetkę. Wsadzało jeden rolkę ze zdjęciami. Tutaj. I pojedynczo się naświetlało każde jedno zdjęcie. Słuchajcie, jeszcze na pewno będziemy jeszcze trochę oglądać, bo nie wszystko już jeszcze obejrzeliśmy. Jest to kawał polskiej historii, zresztą nie tylko polskiej. Po tej stronie żelaznego muru w Europie, który tam dzielił Europę na dwie części. Ale myślę, że pomieszczenia takie jak te, czyli z odczynnikami, z ciemnią, z rzutnikiem, wszystko, tego typu rzeczy były i na wschodzie, w Rosji, w Anglii, we Francji, w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie, w Australii. Były takim wspólnym mianownikiem czasów, które już dawno minęły i już nie wrócą. Czesi mają takie powiedzenie, to se ne vrati, to już nie wróci. Czy dobrze, czy źle? Nie wiem, ale wiecie co? Cieszę się, że byłem tego częścią. Chodźcie, oglądamy dalej. W ogóle
Budynek, w którym jesteśmy... O, motocykl. Budynek, w którym jesteśmy, to było kiedyś fabryka dywanów. Były bardzo dobre dywany, znane na całą Europę i nie tylko. Ludzie, którzy tutaj pracowali, jeździli do Turcji, tam się szkolili i powstawały tutaj prawdziwe dzieła sztuki. Oczywiście nie były to robione ręcznie, tylko maszynowo, ale różne takie wzory jednak zostały. Zobaczcie, tu na przykład jest rozplanowane, jakie kolory. 9, 8, jakaś numeracja, prawda? No i motorek taki śmieszny. Maszyna. Jeżeli dziwią Was wzory, tak jak mówiłem, jesteśmy w Muzeum Starych Czasów, jesteśmy w Muzeum Socjalizmu. A zobaczcie. Czyli może Was to dziwić, ale naród polski od dawien dawna był bardzo religijny. Teraz się to trochę zmieniło, jest trochę mniej, jest dużo mniej. Ale Kościół katolicki przez okres socjalizmu, który był tutaj w Polsce, był taką odskocznią, był takim domem dla zwykłych ludzi, których system represjonował. Byli to ludzie bardzo religijni. Kościół im pomagał, zresztą z Niemiec, ze Stanów dostawaliśmy paczki z Czerwonego Krzyża i właśnie to wszystko szło przez Kościół, także Kościół po wojnie, po przejściach w latach 80., 70. odgrywał ogromną rolę w naszym społeczeństwie. Dalej odgrywa, ale trochę mniejszą. Przynajmniej dla młodszego pokolenia. Także wiecie co, ja naprawdę za dużo razy mówię także. No to idziemy jeszcze do jednego pokoju. O, Guns N' Roses. Nie pikacie jak jesteś gdzieś. Tak wyglądał pokój przeciętnego nastolatka. Tornister, gitary, jakiś komputer. Albo starutka, konsola, telefony. I wiecie co? Miałem chyba identyczną Motorola, bardzo podobną. Gabarytowo klawisze były inaczej rozwiązane. Puszki po piwie. Każdy je zbierał. Każdy, kto miał dostęp do puszek, je zbierał. Nieważne, czy się piło, czy nie piło, puszki się zbierało. Na zgniłym zachodzie był Game Boy. Po tej stronie świata mieliśmy ruskie gierki. I tam jest druga jakaś. Tutaj chyba, aha, już pamiętam, tu był wilk, który łapał jajka, które schodziły, kury zrzucały jajka na niego i on łapał to do koszyka. Tamagotchi, klocki Lego. Commodore 64, ale już druga wersja, nie ta stara. A tu pokój małego dziecka. A zobaczcie.
Indianie. Jakieś zabawki. I łóżeczko dla maluszka. Słuchajcie, to już jest wszystko. To, co zobaczyliście, to jest tylko część, a przynajmniej na filmie jest tylko część, bo pod tego jest troszeczkę więcej. Nawet Bajtek! Słuchajcie. Jak ktoś chciał, mógł sobie, o, to jest chyba Basic jest, no Basic? Chyba tak, bo wygląda jak Basic. 840. Aha. Jest. To było czasopismo, z którego można było się nauczyć programowania, pisać krótkich, prostych programików w Basicu. Też pisałem programy w Basicu. Uczyłem się. Uczyłem się o tym także poza szkołą, u mamy w pracy. W każdym razie warto tutaj przyjechać. Jesteśmy w takim pięknym miejscu u stóp Karkonoszy. To powinienem powiedzieć na początku. Dobra. Wiecie co? Idziemy. Zaraz wam to pokażę z zewnątrz. I zapraszam was bardzo serdecznie, żebyście tutaj przyjechali, żebyście zobaczyli, jak kiedyś to wszystko wyglądało. Bo wyglądało nie z tej ziemi. Dobra, więc to już jest koniec tej wycieczki. Ale nie koniec kanału. Powiem, że będzie się jeszcze działo w tym roku. Niedużo, bo niedużo, ale będzie. Ciężko trochę, no dziwnie. Dziwnie to wygląda. Dobrze. Teraz nie rób zdjęć. Dobra. To kończymy. Ja jeszcze coś tam nagram na zewnątrz. I to będzie koniec na dzisiaj. No i to by było na tyle. Zobaczcie, tutaj są takie dwa samochodziki. Dwa takie samochodziki są używane normalnie. Dalej są używane na placach zabaw, w jakimś wesołym miasteczku. Tutaj jest maszt podłączony do prądu, tam jest silniczek elektryczny i się jeździ, i się stuka. Dzieci się stukają, dlatego mają takie grube gumy dookoła. Słuchajcie, no więc jakieś takie małe podsumowanie. Bilet tutaj kosztuje 17 zł. Jest parking, można sobie spokojnie zaparkować motocyklem czy też samochodem. Parking jest bezpłatny. I zapraszam wszystkich. Polecam każdemu. I młodym, i starym, bo młodzi zobaczą, jak kiedyś to wyglądało, a starsi sobie przypomną. A jeżeli na przykład jesteś z zachodniej Europy, z jakiegoś innego końca świata, jesteś już przyzwyczajony do tego, jak wygląda Polska, Polska nie różni się, prawda,
Europy Zachodniej. Więc jest jedna z niewielu możliwości, żeby zobaczyć, jak to wyglądało kiedyś. Jaka zaszła metamorfoza w naszym kraju. Jak się zmieniliśmy. Polecam Wam to. Zobaczcie.